Serdecznie zapraszam do odcinka 167 Mrocznej Historii pod tytułem Iluminaci, część pierwsza, Utopista. W odcinku 166 opowiedziałem o czystce etnicznej we Francji, dokonanej w Wandei pod koniec XVIII wieku. W tym odcinku opowiem o wizjach profesora z Bawarii, uznanego za założyciela zakonu iluminatów. Johann Adam Weishaupt, wychowanek jezuitów, studiował historię, prawo i filozofię w Ingolstadt, w elektoracie Bawarii. W 1773 papież Klemens XVI rozwiązał zakon jezuitów pod presją polityczną europejskich monarchów, zwłaszcza Bourbonów, którzy obawiali się rosnącej władzy, wpływów i bogactwa jezuitów, oskarżając ich o ingerowanie w politykę, utrudnianie reform oraz działalność na szkodę państw. W tymże samym roku 1773 Weishaupt objął katedrę prawa kanonicznego na Uniwersytecie w Ingolstadt. W pewnym momencie profesor zapragnął stworzyć tajne stowarzyszenie, które w sekrecie oświecałoby i kształtowało przyszłe elity. Według biografów Weishaupt marzył o utopijnym stanie, który nazywał Regnum Rationis, Królestwo Rozumu. W tej wizji ludzkość, wyzwolona spod jarzma monarchów i kapłanów, kierowałaby się wyłącznie moralnością wynikającą z czystego rozumu. Tak więc celem Weishaupta był atak na monarchię i Kościół katolicki. W jego wizjach miała powstać globalna republika, rządzona przez najmądrzejszych i najbardziej cnotliwych areopagitów, którzy byliby absolwentami najwyższych stopni zakonu. Religię chciał zastąpić deizmem, czyli wiarą w Boga jako bezosobowego zegarmistrza wszechświata. Dlaczego Radę zarządzającą zakonem iluminatów Weishaupt nazywał areopagitami? Pochodzenie słowa areopagita przypisuje się dwóm osobom. Jedną był pseudo-Dionizy Areopagita, wczesnochrześcijański autor pism teologicznych, Corpus Dionizjacum, czyli ciało dionizyjskie. Tożsamości pseudo-Dionizego nie ustalono. Jednakże w dziejach apostolskich Nowego Testamentu jest wzmianka, że będąc poganinem nawrócił się po wysłuchaniu mowy świętego Pawła na ateńskim Areopagu. Według Eusebiusza z Cezarei pseudo-Dionizy był pierwszym biskupem Aten. Według tradycji francuskiej Dionizy Areopagita był apostołem Galów, czyli celtyckiej ludności starożytnej Galii, oraz pierwszym biskupem Paryża, który zginął śmiercią męczeńską na wzgórzu Montmartre. Być może Weishaupt uznał, że nawrócony poganin i apostoł Galów pasują do nazwy zarządzających zakonem. Jednakże bardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jest powołanie się na nazwę Areopag, Najwyższej Rady w starożytnych Atenach, złożonej z byłych archontów, czyli najwyższych urzędników polis w starożytnych Atenach. Nazwa Areopag pochodzi od miejsca obrad, wzgórza Aresa, które poświęcone było bogu wojny i Eryniom. Ich świątynia u stóp wzgórza była azylem dla zabójców. Erynie były greckimi boginiami zemsty, wyrzutów sumienia i gniewu, ścigające zbrodnie, zwłaszcza morderstwa w rodzinie i naruszenie porządku świata. W skład rady wchodzili wyłącznie przedstawiciele arystokracji i rada stanowiła najwyższą władzę sądowniczą i polityczną w starożytnej Grecji. Powstaje pytanie, dlaczego Weishaupt w swoich wizjach świata odwoływał się do starożytnych Aten, gdzie w V wieku przed naszą erą powstała demokracja oddająca władzę w ręce obywateli.
Demokracja ateńska przetrwała zaledwie do połowy IV wieku przed naszą erą, a po niej nastąpił okres oligarchiczny 30 tyranów. Dlaczego profesor chciał odnowy systemu demokratycznego, który w praktyce się nie sprawdził i był z góry skazany na niepowodzenie? System, którego konsekwencją było przejęcie władzy przez tyranów, jak dzieje się obecnie w naszym małym imperium. Weishaupt głosił perfektybilizm, czyli koncepcję, że człowiek jest z natury dobry, a jego wady i występki są wynikiem złego wychowania, opresyjnych rządów i fałszywych nauk religijnych. Jego przyszły zakon iluminatów miał naprawiać człowieka i doprowadzić go do stanu pierwotnej doskonałości. Przyszli iluminaci domagali się radykalnego odrzucenia nacjonalizmu, patriotyzmu i lojalności wobec monarchów na rzecz idei obywatelstwa światowego. Jednym słowem, Weishaupt zamierzał stworzyć globalny świat komunistyczny, bez rządów monarchów, kościoła, własności prywatnej i granic. Według historyków w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1776 doszło do spotkania Adama Weishaupta z 4 zaufanymi studentami w lesie pod Ingolstadt. Tejże nocy został powołany do życia Związek Perfektybilistów, a jego założyciel przyjął pseudonim Spartacus. Celem związku miało być stworzenie elitarnego stowarzyszenia, które poprzez edukację i rozwój moralny swoich członków stopniowo doprowadzi do transformacji społeczeństwa. Nazwa zakonu iluminatów została nadana później, jednakże przyjmuje się, że 1 maja 1776 jest datą powstania zakonu. Iluminaci propagowali hasła wolności, równości i braterstwa, które w 1789 stały się mottem rewolucji francuskiej. Czy Adam Weishaupt dążył do krwawej rewolucji, która wybuchła w 1789 roku we Francji? Okazuje się, że wierzył on, że książęta i narody znikną z powierzchni ziemi bez użycia przemocy. Rasa ludzka stanie się jedną rodziną, a świat siedzibą ludzi rozumnych. Jako filozof twierdził, że człowiek powinien szukać źródła swojego nieszczęścia wyłącznie w samym sobie. Jego zdaniem to strach przed śmiercią czyni z człowieka niewolnika. No cóż, Weishaupt był bez wątpienia naiwnym utopistą. Z jego utopijnych haseł skorzystali Jakobini, którzy pod flagą wolności, równości i braterstwa wymordowali bestialsko francuskich chłopów i ich rodziny w Wandei. Można powiedzieć, że Weishaupt planował wprowadzić komunizm metodami socjalistycznymi, bez użycia przemocy i gwałtu. Jednakże powstaje pytanie, czy był on faktycznie wizjonerem z tamtych czasów? Czy też wypełniał polecenia ludzi, o których tożsamościach nie wolno nam wspominać? Aktualnie gotowe do sprzedaży są 3 tomy zamazanych obrazów, które będą dostępne tylko w formie papierowej. Ponieważ produkcją książek zajmuję się osobiście, nakład jest ograniczony. Zainteresowanych nabyciem książek proszę o kontakt e-mailowy na janbalc@wp.pl. Serdecznie pozdrawiam. Tom 1 Trylogia jest wprowadzeniem do świata iluzji i dzieli się na 3 zeszyty. Zeszyt 1 Iluzja, zeszyt 2 Wiatr ze wschodu oraz zeszyt 3 Wiatr z zachodu. Proszę przeczytać opis do książki. Tom 2 Płonąca pochodnia Prometeizm, zeszyt 4.
Opowiada o genezie idei prometejskiej oraz jej ewaluacji w neoprometeizm, praktykowany przez wszystkie rządy naszego małego imperium, począwszy od roku 1989. Bez znajomości tego fragmentu historii, obejmującego ponad 100 lat, zrozumienie działań rządu nad Wisłą nie jest praktycznie możliwe. Zachęcam do przeczytania opisu. Tom 3. Płonąca pochodnia, wilcze echa, zeszyt 5. Jest kontynuacją trylogii i prometeizmu. Historia, o której piszę, nawiązuje do polskiego prometeizmu oraz tłumaczy nasze stosunki z Ukraińcami. W książce tej zawarłem dużo odpowiedzi na nurtujące Polaków pytania i zawiera ona wprowadzenie do kolejnego tomu 4 Polska Bryza, który ukaże się wkrótce. Proszę przeczytać opis do książki. Chętnych do pogłębienia wiedzy i gotowych do zakupu książek proszę o kontakt e-mailowy. Zapytania dotyczące kupna proszę kierować na janbalc@wp.pl. Zachęcam do zakupów i pozdrawiam. Na tym zakończę odcinek 167, w którym opowiedziałem o założycielu zakonu iluminatów. Serdecznie zapraszam do odcinka 168 pod tytułem Iluminaci część 2 – Masońskie ślady.